Oprócz oszczędności mamy jeszcze jedną dość istotną, albo bardzo ważną rzecz dzisiaj, to jest bezpieczeństwo energetyczne. I to jest coś, co ja się śmiałem, bo po testach mieliśmy uruchomić Ice Battery System 2 dni później i była sytuacja, w której agregat nagle chłodzący, a nawet dwa, weszły w awarię. Rozszczelnił się układ freonowy i dostaliśmy telefon, że mamy problem, bo nie mamy chłodzenia. Mieliśmy baterię naładowną. I wyglądało, jakbyśmy sami chyba to zrobili. Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry oglądaczom. Witamy w kolejnym programie Roller Coaster, który dzisiaj będzie poświęcony bardzo interesującemu tematowi, a mianowicie energii, zarządzaniu energią i mamy dwóch ekspertów w studiu. Michał Wojsa, firma Ventima. Dzień dobry. I Mateusz Lisiecki, menedżer Wydziału Tworzyw w Rowplug. Dzień dobry. Jakbyście zaczęli troszeczkę opowiadając o sobie. Michał, który przedstawiamy Cię jako, przepraszam, gościa z zewnątrz, ale gościem z zewnątrz nie jesteś w żaden sposób, bo z Rowplugiem współpracujesz od dawien dawna. Tak. Dzień dobry, jeszcze raz Michał Wojsa, właściciel firmy Ventima. Mam okazję od 16 lat współpracować z firmą Rollplug, wcześniej Koelner, realizując inwestycje z zakresu wszelkich instalacji ogrzewania, wentylacji, no i siłą rzeczy optymalizujemy kwestie energetyczne w grupie Rollplug. Nie tylko we Wrocławiu, prawda? Nie Bo tylko, to też łańcuch. Nie tylko, to jest również 10 lat pracy w łańcucie przy wszystkich procesach technologicznych, usprawnianiu odzysków ciepła. Także jest to zarówno, początki były w 2007 we Wrocławiu, natomiast później przez 10 lat również był to łańcuch, dzisiaj jest to ponownie Wrocław. Cały czas te tematy się tutaj przeplatają, także mam okazję, jakby w sumie dwa największe zakłady. To znasz na wylot. Znam na wylot, tak. Miałem okazję różne pomysły wdrażać tam. Jest to 16-letnia współpraca. I możemy chyba powiedzieć, że jesteś związany z wieloma innowacyjnymi takimi rozwiązaniami, pomysłami, które gdzieś tam w Rowplugu Generalnie wchodzi. firma Ventima, wcześniej też Promot, który na samym początku, to nigdy nie chcieliśmy zajmować się takimi szablonowymi tematami. To były bardziej tematy związane z odzyskami energii, ciepła, optymalizacji. Generalnie do dzisiaj dla mnie są miejsca, w których trzeba zrobić wentylację taką socjalną, bytową, natomiast tak naprawdę skupiamy się bardziej na instalacjach, które mają się w pewien sposób zwrócić. To znaczy inwestor musi mieć poczucie, że ta inwestycja ma sens. Zawsze w ten sposób szukam oszczędności, optymalizacji, różnych rozwiązań, tak żeby to miało też biznesowe uzasadnienie. No i z tego co wiem, też Cię to napędza, bo lubisz po prostu nowe rzeczy, prawda? Zdecydowanie, tak jak powiedziałem, jednak już od 16 lat przerobiliśmy tych tematów, zarówno tutaj, jak i w innych firmach, bo obsługuję też naprawdę dużo innych firm dużych. Rowplug oczywiście najbardziej lubisz. Oczywiście, dlatego że taka jest prawda, ze względu na to, że zaczynaliśmy tutaj. Ja będąc na ostatnim roku studiów, miałem okazję przyjechać tutaj na pomiary i od tych pomiarów zaczęła się moja przygoda z firmą Koelner wtedy, gdzie właściciel, pan Radosław Koelner, przyszedł na spotkanie i tak jak dzisiaj siedzimy, przekazałem mu pewne swoje spostrzeżenia i możliwości, jakie widzę przy optymalizacji tego systemu wtryskarek. I tak jak dzisiaj siedzimy, dostałem po prostu zlecenie, więc dla mnie to jest taka przygoda sentymentalna. Mateusz, teraz Ty troszkę o tym, czym się zajmujesz na co dzień, co robisz w firmie Rowplug. Dobra, to w firmie Rowplug trochę krócej niż Michał. Michał z nami 16 lat, ja zaledwie 2, ale niemniej bardzo intensywne. Ale na bogato od razu, tak? Tak, no. na bogato, bardzo intensywne 2 lata. Ja też wcześniej z branżą przetwórstwa tworzyw byłem związany. To jest jakby dla mnie taka ścieżka, którą sobie obrałem. No i tutaj w Rowplug dużo możliwości, ale też dużo wyzwań, między innymi wyzwania właśnie współtworzone i współprocesowane z Michałem, właśnie jak Ice Battery, gdzie to tak naprawdę zrealizowało się latem tego roku. Udało nam się ten projekt dowieść, zmonitorować jego wyniki i zobaczyć.
ale to była część też większej aktywności. My też w dalszym ciągu przechodziliśmy, bo już ten proces zakończyliśmy, z tryskarek hydraulicznych na tryskarki elektryczne. To jest taki bardzo ważny punkt tej optymalizacji energetycznej. No i chyba taki też prośrodowiskowy, prawda? Tak, bardzo prośrodowiskowy. Tych działań jest bardzo dużo na Wydziale Tworzyw. Na przykład taki przykład dosłownie przed chwili, wirtualnie mówiąc, domykamy właśnie inwestycje na suszarki do tworzyw sztucznych, które są nową technologią, dużo bardziej efektywną energetycznie, do 40% oszczędności energii względem tych, które teraz mamy. Więc my na każdym polu szukamy tych oszczędności, nie tylko procesowych, takich na czasie, żeby zwiększyć produkcję, ale też żeby obniżyć te ilości energii, których wymagamy i bardziej prośrodowiskowo działać. Energia to słowo klucz będzie podczas całego odcinka i może zacznijmy właśnie od tego, żeby troszkę zarysować kontekst. Jest on znany pewnie wielu osobom, które będą nas słuchały i oglądały, natomiast zacznijmy troszkę od tego kryzysu energetycznego, bo on już jest jakby, wszyscy go doświadczają, niezależnie od tego, czy są gospodarstwa domowe, czy to są duże firmy, małe firmy. Powiedzcie, jak dużym problemem to jest, jak się objawia ten kryzys energetyczny, z którym mamy do czynienia już od, no, możemy powiedzieć chyba kilku lat mniej więcej, nie? Powiedzcie, czym się objawia, jakim jest problemem dużym, bo jest dużym chyba. Jest to bardzo duży problem. Jest to generalnie zmiana z paliw kopalnianych na energię odnawialną. Problem polega na tym, że energia odnawialna nie jest w sposób ciągły nie pracuje, zaopatrując nas w źródło energii. Mamy sinusoidę i dość istotnym problemem dzisiaj jest magazynowanie tej energii. Ta energia jest produkowana z fotowoltaiki, kiedy mamy słońce, kiedy wieje wiatr, mamy też energię z wiatraków. Polska jest w takim dość szczególnej sytuacji, bo do tej pory praktycznie cała energetyka opierała się o węgiel. Z racji przechodzenia na zwiększenie może procentowe produkcji energii na źródła odnawialne, spotkaliśmy się z dużym problemem, zarówno infrastrukturalnym, jakim są sieci, bo one po prostu nie są w stanie dzisiaj przesyłać też takiej energii w takich mocach, które przy zwiększeniu się produkcyjnych zakładów, przy innowacjach, które wchodzą, one wymagają energii. Więc tak, infrastruktura jest niedostosowana, mamy problem z przesyłem, i mamy problem ze źródłem, którym po prostu węgiel będzie stopniowo w tej chwili zamieniany na źródła odnawialne. Ale przy źródłach odnawialnych potrzebujemy magazynować. I magazynować głównie lokalnie. I zmniejszać zużycie lokalnie i magazynować lokalnie. I to jest dzisiaj wyzwanie dla całej gospodarki Unii Europejskiej, nie tylko polskiej. Te zmiany muszą być. Natomiast mi się wydaje, że w dłuższej perspektywie one będą opłacalne dla zakładów, jeżeli zainwestują i będzie dobra strategia obrana. Wydaje mi się, że w perspektywie dłuższego czasu to przyniesie przedsiębiorstwom duże korzyści. Mateusz, a powiesz, jakim to problemem jest dla firm dużych? Bo masz jakby przegląd właśnie w takich dużych firmach, jeżeli chodzi o taką skalę już, powiedzmy, wysokoprodukcyjną, wysoko wytwarzającą. Dla nas to jest przede wszystkim problem z perspektywy produkcyjnej pierwotnie kosztowy. Ten wzrost skokowy, kilkukrotny cen energii elektrycznej powoduje też rzutowanie na ceny naszych wyrobów. Coś, czego klient nie do końca chce płacić. Wiadomo, produkt się nie zmienia, więc jego cena powinna być względnie stabilna, a przy wyrobach plastikowych właśnie to jest dosyć duży problem. Dodatkowo z perspektywy dużych firm, takim jaką jesteśmy, z perspektywy też naszej lokalizacji i pewnego ograniczenia mocowego, które tutaj mamy i nie możemy go przekroczyć, my po prostu musimy się optymalizować, żeby zwiększać produkcję. To jest jakby wpisane w ten nasz dalszy rozwój, że aby móc produkować więcej, móc to produkować szybciej, musimy też zwiększyć zużycie energii, bo to się jakby inherentnie ze sobą wiąże, ale możemy nie zwiększać tego zużycia energii, bo je zoptymalizujemy gdzie indziej. Więc właśnie na tym się dzisiaj skupiamy, na tej optymalizacji, na stabilizacji tego zużycia
pomiędzy godzinami, żeby nie było tych pików, żeby wypłaszczyć to zużycie. Przez to też takie rozproszone właśnie magazyny, czy to Ice Battery, czy rozważamy teraz baterię litową o pojemności megawata. To jest dużo projektów, które biegnie właśnie, żeby w jakiś sposób tę energię zmagazynować i wykorzystać później. Bo już to mamy nam daje... dwa kolejne słowa kluczowe: magazynowanie energii i optymalizacja, która się powtarza i w odpowiedziach Michała i Twoich. Zadam Wam kolejne pytanie, bo musimy już dojść do kolejnego słowa hasła, czyli Ice Battery. Przyznam szczerze, że trochę czekaliśmy na nagranie tego podcastu, bo trwały testy, trwały próby właśnie w centrali Rowplug. I jak komukolwiek wspominałem o Ice Battery, na tyle, na ile sam rozumiałem jeszcze jakby sposób jej działania, wszyscy absolutnie byli zainteresowani i pytali, kiedy będzie materiał, kiedy będzie podcast, bo chcieliby trochę więcej na ten temat powiedzieć. W związku z czym tak, wiemy już, że nie mamy wyjścia żadnego, ani odwrotu, jeżeli chodzi o ten kryzys energetyczny, przynajmniej nic takiego się nam nie rysuje w najbliższej przyszłości. I pojawia się pomysł firmy Ventima, potem we współpracy z Rowplugiem na Ice Battery. Michał, opowiesz trochę więcej o tym, czym jest to Ice Battery, bo reagują wszyscy mniej więcej poza zainteresowaniem, ale jak to, czemu bateria lodowa, co ona robi, czy można się, nie wiem, ochłodzić w lecie albo coś innego. Tak, Można, tylko trochę na inną skalę i trochę inaczej. Michał, jakbyś troszeczkę opowiedział o wynalazku, bo tak naprawdę jest to wynalazek opatentowany polskiej firmy, twojej firmy. Wytłumacz, co i jak. To może cofniemy się do lata, którym 2 lata temu. Mamy sytuację, w której jest 35 stopni na dworze, co niestety w naszej strefie klimatycznej powtarza się coraz częściej. Jest proces produkcyjny, ale też warunki socjalno-bytowe powodują, że na halach coraz częściej jednak potrzebujemy chłodzenia. W związku z czym uruchamiają się agregaty chłodnicze pobierają bardzo dużą ilość energii elektrycznej i w tym momencie odbywa się to kosztem dostępnej energii dla procesu produkcyjnego. I obsługując firmę Rowplug, dostałem informację, jest problem, ponieważ w momencie, kiedy agregaty ruszyły, mamy problem, że przyłącze energetyczne nie jesteśmy w stanie go zwiększyć. Nie chcemy ograniczać produkcji, bo nie możemy. Co możemy zrobić? No i powiem szczerze, że pierwsza myśl była taka, no to szukamy jakiegoś gotowego rozwiązania. No się zdziwiłem, bo powiem szczerze, że przeszukując wszystkie dostępne materiały, okazało się, że na świecie znalazłem jedno rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych, które nawet absolutnie nie było na skalę przemysłową, było na skalę biurowców, hoteli, jako dochładzanie i magazynowanie w formie bryły lodu, która wspomagała proces chłodzenia w klimatyzacji. My szukaliśmy rozwiązania na skalę przemysłową. W związku z czym absolutnie tamto rozwiązanie nie mogło być wykorzystywane. I rozpoczęliśmy, skoro nie było gotowego rozwiązania, to z racji tego, że tak jak mówiłem wcześniej, lubię innowacyjne rozwiązania, lubię szukać rozwiązań nieszablonowych, zacząłem szukać rozwiązania, które zakończyło się prototypem, które w firmie tutaj właśnie w Rowplugu stworzyliśmy na mniejszą skalę, które polega na tym, że mamy ogólnie rzecz biorąc zasobnik. W tym zasobniku są rdzenie i w rdzeniach mamy roztwór wodny. Ten roztwór wodny z rodnikami, które przyspieszają krystalizację, w momencie, kiedy chcemy zmagazynować sobie tą energię chłodniczą, po prostu w rdzeniach poprzez zimny glikol otaczający te rdzenie zamrażamy czynnik. I jakby bardzo fajną sprawą tutaj w tym rozwiązaniu jest to, że na przykład w okresie nocnym, kiedy nie mamy aż tak dużego zapotrzebowania, no bo nie mamy chociażby na klimatyzację, możemy sobie zmagazynować energię chłodniczą, którą wykorzystamy później w ciągu dnia. Tutaj wspomniałeś wcześniej o tych pikach energetycznych i o tym, jak trzeba nimi zarządzać trochę. I właśnie ścinamy ten pik, ponieważ godzina 15-16 w ciągu dnia jest największy pik, jeżeli chodzi również o największe zyski ciepła w pomieszczeniach. Więc my nie musimy uruchamiać wtedy agregatów, bo ta energia została zmagazynowana w nocy i możemy ją w dzień używać. Ale jako, że to był innowacyjny produkt, to po drodze okazało się,
że my mamy bardzo dużą ilość ciepła. No bo agregat chłodniczy, zamrażając czy chłodząc, no wyrzuca ciepło. Stwierdziłem, że przy tych problemach, które dzisiaj są, bo te problemy są nie tylko z energią elektryczną, ale również z ciepłem, z chłodem, trzeba wykorzystać. Polska jest w takiej strefie klimatycznej, że w zasadzie wiosna, zima, jesień, my potrzebujemy ciepła. Nawet latem mamy noce, gdzie temperatura spada poniżej 15 stopni, a my na przykład na Wydziale Chemii musimy utrzymać parametry między 20 a 24 stopnie. W związku z czym w zasadzie możemy powiedzieć, że 90% czasu potrzebujemy ciepło w nocy, a w nocy zamrażając mieliśmy ciepło. No i stąd oprócz ice battery dołożyliśmy do całego systemu, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko magazyn energii chłodniczej. To jest cały system, który ma zarówno magazynować chłód, ma magazynować ciepło i optymalizować cały system. Optymalizować to znaczy wykorzystywać wtedy, kiedy jest najniższa stawka za energię elektryczną, kiedy mamy nadwyżki z fotowoltaiki, kiedy wiemy, że następnego dnia będą bardzo wysokie temperatury, my możemy sobie to planować i nasz system optymalizuje to pod względem kosztowym i pod względem możliwości wykorzystania energii elektrycznej, która nie jest zablokowana przez zużycie przez agregaty. Więc cały system zarówno magazynuje chłód, magazynuje ciepło i optymalizuje. No ale zrodził się właśnie ten pomysł, że skoro mamy, produkując 100% chłodu, mamy 120% ciepła. Mówię o jednostka do jednostki. W związku z czym, jeżeli z jednej jednostki energii elektrycznej możemy wyprodukować 3 jednostki energii chłodniczej i ponad 3 jednostki energii cieplnej, to opłacalność jest mówimy o czasie zwrotu, mówimy o instalacji, która się ma zwrócić. Na przykładzie Rollplaga widzimy, że są niecałe 3 lata. Mamy system, który ma się zwrócić w niecałe 3 lata, ponieważ mamy ciepło, mamy chłód, więc ten system nadaje się, jeżeli potrzebujemy chłodu, mamy ciepło, które do tej pory było wyrzucane, a w tym czasie zużywaliśmy gaz. Więc jest to zupełny bezsens. Jeżeli możemy to w ten sposób zoptymalizować, to było to rozwiązanie, które w Waszym przypadku było strzałem w dziesiątkę. No i tutaj myślę, warto dodać jeszcze taką drobną, ale ważny szczegół, że rozwiązanie Ice Battery jest w bardzo prosty sposób spięte z naszą istniejącą infrastrukturą. Nie wymagało ogromnej przebudowy istniejącej już infrastruktury, tylko mogliśmy wpiąć się w te nitki, przebudować delikatnie zespół pompowy, sterowanie oczywiście, ale jakby korzystamy w dalszym ciągu na samej hali produkcyjnej z dokładnie tego samego rozwiązania. Zmieniliśmy tak naprawdę sposób zasilenia naszych zbiorników wodnych i wymienników ciepła z tej strony roboczej, ale po stronie odbiorczej, gdzie ten chłód faktycznie jest wykorzystywany, zostało to samo. Więc z mojej perspektywy użytkowo nie zmienia to nic, poza tym, że jest ten proces optymalizowany. Oczywiście tutaj w konsultacjach z Michałem czasami musimy pewne rzeczy przeplanować. Gdy widzimy, że się zbliża lato, to właśnie w te weekendy, gdzie mamy nadwyżkę produkcji fotowoltaiki, możemy spożytkować na chłodzenie i zmagazynowanie chłodu na poniedziałek za już wtedy naprawdę darmo, nie za niższą stawkę nocną, a faktycznie za darmo, więc tutaj w bliskiej współpracy działając możemy to jest optymalizować. ostatnio patrzyliśmy, to mamy 56 dni darmowej energii, gdzie do tej pory ta fotowoltaika była po prostu odłączana. Rocznie, tak? Tak, 56 dni tylko za fotowoltaika, przy czym przy założeniu, że tylko w niedzielę mamy nadwyżkę. Czyli Michał, Mateusz, ja tak przełożę na proste podsumowanie, mam nadzieję, że dobre, dla takiego matoła jak ja. Bateria lodowa nie do końca jest samą baterią, ale służy do magazynowania energii i pozwala na to, mówię cały czas w dużym uproszczeniu, żeby nie marnować ani ciepła, ani zimna i wykorzystywać nadwyżki, kiedy można, tak? Po zmagazynowaniu. Michał, coś chciałeś jeszcze dodać? Tak, żeby to uzmysłowić. Dzisiaj są modne pompy ciepła, które mają wskaźnik zużycia, że z jednej jednostki energii elektrycznej uzyskujemy ponad dwie jednostki energii cieplnej. My w tej sytuacji, trochę upraszczając to, pokazuje, że ten system jest w stanie mieć z jednej jednostki energii elektrycznej ponad 5 jednostek energii cieplnej i chłodniczej. Więc dlatego rozmawiamy o czasie zwrotu i dlatego rozmawiamy o optymalizacji dla zakładu.
No i jeszcze uzupełniając tylko informację, o której Mateusz mówił, system od samego początku był planowany w ten sposób, żeby móc go przyłączyć do istniejącej instalacji, wykorzystującej istniejące agregaty i istniejącą infrastrukturę. Tak, to też jest ważne i też to zrozumiałem. To jest bardzo istotna kwestia, dlatego że mamy przecież bardzo dużo instalacji już istniejących. Co więcej, było to wykonywane na zasadzie modułów. I te moduły możemy łączyć jak wagoniki. Jest to w układzie Tichelmana połączone, co powoduje, że jeżeli zakład dzisiaj ma zapotrzebowanie na 1 MW chłodu, to wstawiamy odpowiednią ilość modułów. Jeżeli chce poszerzyć, nie musimy absolutnie nic rozbudowywać. Możemy po prostu dostawić na przykład kolejne 2-3 moduły i osiągnąć 1,5 MW. I taka była idea, żeby móc to rozbudowywać, móc to optymalizować. I myślę, że to się tutaj udało i sprawdziło, bo widzimy, jak to działa i widzimy, że mamy możliwość kolejnego rozwoju. I tutaj jeszcze tak z perspektywy dużego zakładu, budując też myśl na myśli Michała, że mamy tę efektywność energetyczną na poziomie ponad 5 razy do energii elektrycznej, to myślę, że ważnym jest tutaj wspomnienie, że to się tyczy zakładów przemysłowych. W domu bardzo ciężko jest nam jednocześnie wykorzystywać i ciepło, i zimno, no bo realnie chcemy albo jedno, albo drugie, albo klimatyzujemy pomieszczenia, albo je grzejemy. Tutaj u nas jest o tyle to wyjątkowe, że mając różne wydziały produkcyjne, w tym Wydział Tworzyw i właśnie wspomniany Wydział Chemii, Wydział Tworzyw ma stałe zapotrzebowanie na chłód procesowy. Potrzebujemy mieć wodę, tak zwaną lodową, ona co prawda nie jest w temperaturze 7 stopni, tylko bliżej 17. Jednak jest to woda, która cały czas musi zostać schłodzona, a Wydział Chemii potrzebuje stabilnej temperatury otoczenia. Więc w ten sposób możemy wykorzystać tak naprawdę te dwa źródła, i ciepła, i chłodu. No bo normalnie mówilibyśmy o dużo mniejszej efektywności, ale przez to, że mamy tam Choć tutaj nie mamy ograniczeń tak naprawdę tylko do zakładów przemysłowych, bo jeżeli mamy magazyn ciepła, heat baterię, możemy sobie w ciągu dnia, potrzebując jakiekolwiek chłodzenie, zmagazynować to ciepło, a jeżeli w ogóle nie potrzebujemy chłodu, to też rozmawiamy o układach, które na przykład mają pompy ciepła. Te pompy ciepła, mamy różne taryfy, nocne, weekendowe i tak dalej, w związku z czym możemy, albo fotowoltaikę chociażby. Ja nie mówię o domach, powiem szczerze, że to być może będzie przyszłościowe patrzenie na skalę przy tym produkcie. Na dzień dzisiejszy skupiłbym się na przemysł, hotele, galerie handlowe, biurowce. To przy biurowcach chociażby teraz są wymagania do samochodów elektrycznych, więc wtedy, kiedy mamy bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i jeszcze ludzie ładują samochody i nagle się okazuje, że trzeba by niebotycznie rozbudować przyłącze. Po co, jeżeli możemy w nocy naładować magazyny energii chłodniczej czy ice batery i wykorzystywać ten chłód w ciągu dnia. Także tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście gospodarstwo domowe na ten moment absolutnie nie mamy takiego projektu, nie robimy. Mamy tutaj niedaleko stację ładującą, która z tego co wiem częściowo już jest zasilana ze źródeł odnawialnych energii. Tak, no fotowoltaika tutaj w waszym przypadku, w przypadku firmy Roplek bardzo, to nas też, myśmy początkowo tego nie planowali, ale jak zobaczyliśmy, że jest dostępna moc w niedzielę, zaczęliśmy patrzeć i to naprawdę to jest kilka tysięcy w ciągu jednego dnia, a później cały poniedziałek praktycznie jest darmowa energia chłodnicza. No to w skali całego roku to popatrzcie, jakie to są oszczędności. No bo sama fotowoltaika jakby bez magazynowania tej energii trochę nie do końca się wtedy starcza. U was jest... Częściowo wystarcza nam potrzeby produkcyjne w cyklu dobowym, takim powiedzmy poniedziałek, piątek, gdzie ta produkcja idzie pełną parą, to wykorzystujemy ją w pełni, więc tutaj nie ma tej straty, ale ta strata jest sobota, niedziela, gdy większość zakładu stoi, my wykorzystujemy jakiś tam ułamek tej energii, którą możemy za darmo wykorzystać, nie musimy jej rozłączać. To myślę, że jest takie uzupełnienie tej energii z fotowoltaiki i wykorzystania tej energii z fotowoltaiki. Dzisiaj też, żeby to tak jakoś w liczbach ująć, w niedługim czasie będziemy mieli zainstalowane już blisko megawat mocy z fotowoltaiki na zakładzie, więc no jest tak naprawdę co optymalizować i co wykorzystywać. I tutaj popatrzcie, że nawet pochmurny dzień, bo większość ludzi myśli, że fotowoltaika działa tylko wtedy, kiedy jest słońce. Nie, taka fotowoltaika, jeżeli jest nawet pochmurny dzień, to ona może w granicach 80% jej mocy nominalnej, czyli w przypadku waszej jest to 80 do 100 kW, mamy dostępne zawsze. A w przypadku na przykład magazynu Ice Battery my potrzebujemy 70-80 kW, więc my możemy w zasadzie całorocznie brać nadwyżki, gdyby się one pojawiały. Mówię na przykład o weekendach. One zawsze będą.
Michał, wspomniałeś o czymś, o co chciałem zapytać chwilkę później, ale jak już wspomniałeś, to wyjaśnijmy, bo nagle mogło się pojawić zamieszanie jakieś poznawcze, bo mówimy o Ice Battery cały czas, ale wspomniałeś też o czymś, co będzie, czy już jest przygotowywane również z Roplagiem, czyli Heat Battery. Pokrótce powiesz, na czym polega. Tak, generalnie to jest tak. Mhm. Mamy IBS, czyli Ice Battery System. Jest to cały system, który składa się z Ice Battery, z Heat Battery i z systemu zarządzania i optymalizacji. To rzeczywiście jest tak poukładane. Heat Battery jest w takiej fazie budowania prototypu w tej chwili. Tutaj mogę tylko zdradzić, że jest na bazie soli dostosowywanej do różnego rodzaju ciepła, jakim dysponujemy odpadowym. I myślę, że w przeciągu 2 miesięcy będziemy już mieli układ, który no, będzie w pełni magazynował, ponieważ przetestowaliśmy go już na mniejszą skalę, ale tutaj jako układ, który u Was powstaje, to jest układ, który przy 1,5 MW chłodu powstaje równolegle układ magazynowania ciepła. Myślę, że na ten moment więcej powiedzieć nie mogę. Rozumiem. Rozumiem, wynalazek na skalę światową, patenty, wszystko jest jasne. Mateusz, Michał też, ale Mateusza chciałem zapytać o to, jak od strony Roleplug wyglądały te testy, te sprawdziany, bo to były testy w praktyce jakby. No, wspomniałem wcześniej, że Roleplug trochę jak królik doświadczalny był w tym wszystkim. I trochę jest w tym prawdy. Natomiast jakby się powiedział, gdzie we wrocławskiej centrali testowaliście tą baterię lodową, jakie wydziały objęło jej działanie, na czym polegało już stricte w zakładzie wrocławskim Rolepluga? Dobra, to teraz, żeby tak szybko osadzić to w miejscu, to jest Wydział Tworzyw jako główny odbiorca tego chłodu i częściowo Wydział Chemii jako odbiorca tego ciepła, gdzie też rozpoczynaliśmy przy testach próby spięcia tego ciepła, też o której teraz rozmawiamy, żeby to sprofesjonalizować, a już wtedy rozpoczynały się jakieś pierwsze wąchiwanie się z tematem, żeby zrozumieć, jak to ma działać, żeby zobaczyć też, jak to działa w praktyce. I jak działało? I jak działało? To działało bardzo, bardzo skutecznie. Widzieliśmy, że to ciepło generowane faktycznie pokrywa częściowo zapotrzebowanie Wydziału Chemii latem, gdzie te noce są troszkę chłodniejsze, bo testowaliśmy to mniej więcej od sierpnia, gdzie już powoli na początku września pojawiały się takie chłodniejsze noce i wymagaliśmy dogrzewania. Mogliśmy to dogrzewanie elektryczne wyłączyć i wykorzystać ciepło odpadowe z procesu Ice Battery. Tutaj wejdę w słowo. Generalnie widzieliśmy po wykresach, że w zasadzie do powiedzmy 20 października pompa ciepła ani razu się nie włączyła, bo cały czas ciepło odpadowe pokrywało Wydział Chemii. Czyli wszystko z baterii lodowej. Tak, gratis de facto do procesu, który ja i tak potrzebuję mieć na wydziale, czyli tego procesu chłodzącego. Na nim po takiej kalkulacji netto całego zużycia nie widzieliśmy żadnych wzrostów energii, jeżeli chodzi o ilość zapotrzebowania energetycznego, a de facto gratis otrzymywaliśmy ciepło na chemię, plus my mieliśmy kwotowo niższą stawkę, bo generowaliśmy ten chłód w nocy. To jest pierwsze, co nam się... I tutaj właśnie takie wtrącenie na mieście, na ten rok jeszcze różne stawki były. Tak. I to naprawdę te różnice to jest do 40% w nocy niższa cena energii elektrycznej, a dodatkowo niezależnie od taryf mamy w Polsce opłatę mocową. To jest w granicach 300 zł do każdego megawata. Także tutaj pozbywając się pracy w godzinach szczytowych, czyli może tak skracając, opłata mocowa była w ciągu dnia. Oczywiście w różnych godzinach, ale już upraszczając. W nocy nie mamy tej opłaty mocowej. Dlatego tutaj opłacalność tego jest po pierwsze na taryfach, po drugie na opłacie mocowej, ale to nie jest kluczowe, bo tak naprawdę kluczowe okazało się to jednak to ciepło, które wykorzystujemy, jeżeli chodzi o zwrot. Dostawcy energii nie reagują w żaden sposób na tę chwilę na to, że się tak manipuluje trochę tym wykorzystywaniem pików energetycznych i czy zmieniają je w jakiś sposób w tej chwili, no bo one były przez całe lata stałe jakby, wiadomo było, że w nocy jest taniej.
No, Jest jakaś odpowiedź ze strony... Jest. Odpowiedzią jest właśnie opłata mocowa. Właśnie opłata mocowa ma za zadanie, żeby przedsiębiorca Przeplanował produkcję. Tak, przeplanował produkcję najlepiej na noc. Nie, wtedy, kiedy mamy nadmiar energii, no bo teraz dzisiaj, kiedy działają wiatraki, kiedy mamy fotowoltaikę jako źródło odnawialne, to mamy nadprodukcję w ciągu dnia i tak się to zmieniło, że jeszcze 30 lat temu to elektrownie miały problem węglowe, bo miały w nocy nadmiar energii, bo nie było zapotrzebowania, tak? A dzisiaj mamy na odwrót, dzisiaj w ciągu dnia mamy ten pik. I właśnie chodzi o to, żeby opłatą mocową zmusić do magazynowania energii, do przerzucenia tego piku, więc to jest odpowiedź rynku. Tak, więc my się czuliśmy przymuszeni i właśnie dlatego musieliśmy to wykonać. Tak z perspektywy jeszcze produkcyjnej, szybko podsumowując testy, bo to jest coś, co mnie z perspektywy właściciela obszaru tworzyw najbardziej interesowało w kontekście tego, co nam to jest. Właściciela od razu, menadżera. No tak, jesteśmy tutaj, traktujemy to jak swoje, więc o to też to miałem na myśli. To dobrze świadczy. Bardzo dobrze. W każdym razie kluczowe dla nas było, no dobrze, mamy już to zabezpieczenie, już wydaliśmy te pieniądze, to co jeszcze możemy z tego wyciągnąć? Bo zawsze szukamy jeszcze możliwości, więc tutaj co wyciągamy z tego, to wyciągamy też chłodniejszą temperaturę tego środka wody procesowej, przez co możemy optymalizować same procesy produkcyjne bez tak naprawdę zwiększenia kosztów na dostarczenie tego medium. Koszty zachowaliśmy na podobnym poziomie, a uzyskaliśmy wodę procesową, która nie ma 22 stopni, tylko 17. Tu nie będę się zagłębiał w proces wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych. Ale troszkę możesz powiedzieć, tym bardziej, że to trochę wpływa na to i musisz uwzględniać. Dlatego nie będę się zagłębiał, ale i tak wedle moich standardów na pewno się zagłębię za bardzo. Przy procesie tworzyw sztucznych przy wtrysku tworzyw sztucznych następuje taki cykl procesowy jak cykl chłodzenia. Chodzi o to, że gorącą wypraskę, która ma powiedzmy 200 do 300 stopni w zależności od użytego tworzywa, należy wychłodzić do takiej temperatury, w której to tworzywo już nie jest plastyczne i zachowuje swój kształt. No i wtedy wchodzi nam proces chłodzenia. Ten proces chłodzenia z reguły jest wykorzystywany za pomocą właśnie takiej wody procesowej, tak zwanej wody lodowej, ale ona w różnych zakładach bywa na różnym stopniu. Co do zasady, im niżej, tym możemy bardziej skrócić czas, a jak skracamy czas chłodzenia, to skracamy czas cyklu, czyli więcej wyrobów na godzinę. Więc to nas bardzo, bardzo interesuje, żeby tą produktywność naszych maszyn, ludzi i całej hali zwiększać. I to było dla nas takie, no dobra, mamy już. Zwiększa Wam to? Jest fajnie, ale co możemy z tego wyciągnąć? I widzieliśmy zyski nawet do 20% na czasach cykli. Wiadomo, że to jest ekstremum. W większości produktów było to między 5 a 12%, ale do 20% nawet udało nam się zejść z czasem cyklu, czyli de facto ta produktywność była o 20% większa. Gratis w zasadzie do całego projektu. I to jest trochę to, co wspomniałeś wcześniej i też mówiłeś mi kiedyś podczas rozmowy prywatnej, bo interes klienta też jest uwzględniony, prawda? Tak. A wytłumaczysz dlaczego? No to najważniejsze jest to, że klienta ostatecznie nie interesuje nas proces produkcyjny. Dokładnie tak. Klienta obchodzi wyrób, ten kołek, który jest na półce, czy ta kotwa mechaniczna. I klient naprawdę nie interesuje się logistyką tego produktu, procesem wytwarzania, procesami pomocniczymi przy procesach wytwarzania, takie jak generacja chociażby sprężonego powietrza, które jest bardzo drogie. Mamy tą generację chłodu, to jest drugi rzecz. Trzecia rzecz, dosuszanie tworzywa, o tych suszarkach, które wspomniałem. To są takie procesy, na które klient bardzo często nawet nie ma świadomości, że one zachodzą, a my zobowiązani jesteśmy do tego, żeby na dzisiaj je optymalizować i szukać jak najefektywniejszych rozwiązań za pomocą różnych metod. Stąd właśnie też Ice Battery. Jest to rozwiązanie nieszablonowe, wdrażane dopiero, ale widzimy, że ono ma podłoże merytoryczne, żeby działać. I po testach w praktyce też widzimy, że działa, więc takie rozwiązania na pewno nas bardzo interesują na każdym polu, żeby te procesy optymalizować. Przykładem takiej optymalizacji tych procesów, na które klient nie do końca patrzy, jest nasza logistyka wewnątrzzakładowa. Wdrożyliśmy wózki AGV na produkcji. One są dalej na etapie wdrożenia, jeszcze się ich Ale uczymy. już po testach, Ale już jesteśmy po testach, już czy częściowo na wydziale właśnie tworzyw i montażu są wykorzystywane i widzimy, że jest to jakby kierunek, w którym musimy iść, żeby optymalizować te wszystkie procesy, nawet poza procesami dodawania wartości, czyli poza procesami produkcyjnymi. A tu jeszcze takie jedno wtrącenie, bo Mateusz na samym początku poruszył, więc wiadomo, oprócz oszczędności mamy jeszcze jedną dość istotną, bo bardzo ważną rzecz dzisiaj, to jest bezpieczeństwo energetyczne.
I to jest coś, co ja się śmiałem, bo po testach mieliśmy uruchomić Ice Battery System 2 dni później i była sytuacja, w której agregat nagle chłodzący, a nawet 2, weszły w awarię. Rozszczelnił się układ freonowy i dostaliśmy telefon, że mamy problem, bo nie mamy chłodzenia. Mieliśmy baterię naładowaną. I wyglądało, jakbyśmy sami chyba to zrobili. Oczywiście z przymrużeniem oka. Sabotaż mały. Oczywiście z przymrużeniem oka, natomiast zareagowaliśmy tak, że w ciągu 5 minut uruchomiliśmy baterię i mieliśmy 24 godziny czas na naprawę systemu i przywrócenie go, korzystając z baterii, bez problemu przy produkcji słony. I także to bezpieczeństwo energetyczne dzisiaj jest bardzo istotne i wydaje mi się, że przy tych blackoutach, przy tym wszystkim też musimy mieć to na uwadze, bo naprawdę nie ma możliwości, inaczej bardzo ciężko by było dzisiaj zmagazynować taką ilość energii elektrycznej, która by podtrzymała agregaty, żeby produkowały 1,5 mega chłodu. To są naprawdę bardzo duże ilości, w związku z czym my musimy mieć też takie zabezpieczenie w formie tego Ice Battery jako magazyn chłodu i my go mamy, bo w razie czego energia elektryczna, jaką potrzebujemy, to jest na małą pompkę, która ma przepompować tylko do systemu. Koniec, bo my już mamy tą energię chłodniczą zmagazynowaną, także to jest bardzo istotny też element tego całego systemu. To jest klucz, żeby właśnie szukać teraz takich alternatywnych źródeł zmagazynowania tej energii. Przykładowo w domach może być wychładzanie troszkę bardziej klimatyzacją domu, żeby zmagazynować nocą przy tańszym prądzie ten dom i nie musieć tak bardzo tej klimatyzacji używać w ciągu dnia. Więc to właśnie taką logikę stosując szukania tych dziwnych i nietypowych metod magazynowania energii, chcieliśmy do tego podejść. Magazyny typowo energii elektrycznej, tak jak baterie litowo-jonowe, są pierwsze, że bardzo drogie za daną pojemność, drugie, że trudniejsze w utylizacji, mają większy ślad węglowy. Tutaj przerwę, bo właśnie dość istotną rzeczą całego tego naszego Ice Battery jest to, że my nie mamy, że mamy wszystkie materiały, które podlegają recyklingowi i nie mamy żadnych kwasów. Nie mamy naprawdę, może nie zerowy ślad węglowy, bo tutaj byłoby to pewne nadużycie, natomiast naprawdę w porównaniu do jakichkolwiek magazynów, to my mamy promil. Mamy promil tego śladu węglowego. Bateria składa się z wody, jakiejś tam formy tworzywa i stali. Ale naprawdę to jest promil w stosunku do tego, gdybyśmy mieli porównać do utylizacji przyszłościowej każdego magazynu litowo-jonowego. Jest problem. Popatrzmy na samochody elektryczne, co się dzieje dzisiaj, jakie są problemy na zachodzie z utylizacją tych które akumulatorów. miały być bardzo, bardzo ekologiczne, a nie ma A się pozbyć baterii. Tak, a rozmawiamy teraz o magazynach na przykład megawatt. No to popatrzcie, jak będzie wyglądało za parę lat utylizacja tego. Jest to gigantyczny problem. Dlatego tutaj też to jest bardzo istotny temat, że nie potrzebujemy, nie musimy się martwić o to, bo ten system się nie zużywa. To nie jest tak, że nam się z czasem Ice Battery zmniejsza się jego sprawność. Absolutnie nie. Cały czas ma taką samą sprawność, nie mamy zużywania się tego systemu i jedyną rzeczą, którą użytkownik musi robić, to przypilnować poziomu roztworu wodnego. Wspomniałeś o blackoutach. Wcześniej mówiliśmy o tym, że nie ma już odwrotu. Ogólnie przyjmijmy, że przygotowujemy się wszyscy do apokalipsy. Mamy do niej bliżej niż dalej chyba. Nie no, żartuję troszkę przesadzam, ale to nie jest już takie myślenie, jak było 10 lat temu, 20 lat temu, że to jest odległa przyszłość, że energia zawsze będzie z gniazdka, zawsze będzie z innego źródła. Musimy się coraz bardziej liczyć z tym, że jej będzie brakować. I tutaj właśnie cały czas rozumiem, że tego typu rozwiązania jak wynalazek Ventimy będą miały zastosowanie właściwie nie w przyszłości, już teraz. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedno słowo, cały czas dzisiaj o słowach kluczach, ale faktycznie one się powtarzają, o systemie całym zarządzania energią, bo i Michał, i Mateusz podkreślacie to, że to nie jest tak, że jest jeden element, że są na zasadzie klocków połączonych, modułów połączonych, rozrastające się, ale też jednocześnie nie na tyle jakby inwazyjne, że wymagają kompletnie nowej inwestycji, tylko można je zoptymalizować pod konkretne potrzeby konkretnego klienta.
rozumiem też niedługo. Mateusz, powiesz troszkę o tym, jak to wygląda w praktyce w Roleplagu. O tym wszystkim, żebyśmy mieli wyobrażenie, że to nie jest tylko jeden stojący duży bateryjny gdzieś tam Tak, to jest, moduł, tylko jest tego więcej i to ze sobą współpracuje i to nie tylko współpracuje między jednostkami we Wrocławiu, ale też zdaje się rozrastało między innymi Kożuchów dokładnie. i Łańcut. To jest taka, łańcuch oczywiście też, to jest taka strategia rozwoju całej firmy. Gdzieś tam zaczniemy, może zacznę od tego, że naszą strategią i celem strategicznym jest do 2030 osiągnięcie net zero. Chcemy tutaj być totalnie nie generujący, nie zużywający energii zewnętrznej. Oczywiście jest to pewna kalkulacja, jednak takie założenie sobie daliśmy sobie dosyć dużo czasu, co nie zmienia faktu, że musimy działać już teraz i musimy rozpoczynać te nasze działania już teraz. Stąd fotowoltaika na zakładzie we Wrocławiu, stąd działania w Kożuchowie, bo Kożuchowie, tak wspominając słów kilka, w pierwszym kwartale przyszłego roku planujemy zamknąć inwestycje na 800 kW fotowoltaiki, dodatkowo megawat magazynu energii, tak żeby Kożuchów już w przyszłym roku zamknąć jako samowystarczalny energetycznie, żeby sam mógł generować, magazynować i zużywać tą zmagazynowaną energię. No to będzie ogromny sukces, bo to będzie pierwsze miejsce. To będzie takie jedno net zero, nie? Mhm. W jednej lokalizacji, a docelowo chcemy być całościowo jako spółka net zero. Stąd też Kożuchów, jako że mamy tam dosyć duże tereny przy samej hali, która no notabene jest sama w sobie celem strategicznym dla nas, czyli poprawa dystrybucji, ale realizując ten cel realizujemy też inne, właśnie te energetyczne. Tam chcemy zbudować 10 do końca 2025 roku 10 MW energii z fotowoltaiki, dodatkowo 4 MWh magazynów energii. Rozmawiamy o tym, żeby w 2025 roku też postawić już tam generator wodoru, duży elektrolizer o mocy megawata, tak żeby generować sobie ten wodór tam, przywozić go tutaj i zużywać go tutaj do wygenerowania energii elektrycznej. Także chcemy to net zero zapiąć też nie tylko kalkulacyjnie, ale też fizycznie, żeby ten wodór, który wygenerujemy w Kożuchowie, przewieźć tu go zużyć i wykorzystać do procesów produkcyjnych. Wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że to jest ta energia tam wyprodukowana, przewieziona w innej formie i wykorzystana tak naprawdę w procesach produkcyjnych do naszych zasobów. To jest coś, co robimy długoterminowo, krótkoterminowo i tak bardziej lokalnie, już wydziałowo, na każdym z wydziałów produkcyjnych, w działach administracji. Wszędzie działamy do zredukowania tej energii elektrycznej zużywanej. Czy to właśnie przez takie duże inwestycje, jak wymiana wtryskarek hydraulicznych na nowe, bardziej wydajne elektryczne, czy wymiana tych suszarek, o której też wspominałem, ale oczywiście takie głupie rzeczy jak zamykanie drzwi, żeby ciepło nie uciekało, wyłączanie światła, jak gdzieś nas nie ma. No każdy One się rodzaj wydają oszczędzania. głupie, ale Tak, tak ale one się naprawdę, zbierają. Obserwując zachowanie nas wszystkich i przyzwyczajenia, no, jest tego sporo. Tak. Myślę, że sporo energii ucieka. Znam też takich, którzy włączają klimatyzację, ogrzewają, jednocześnie wietrzą, więc bywa z tym różnie. I właśnie o to chodzi, że my działamy nie tylko na takim szczeblu strategicznym, dużym, tylko też na produkcji, w administracji, wszędzie gdzieś tam każdy z nas stara się troszkę inaczej do tego podchodzić i mieć tą świadomość, staramy się szerzyć wewnątrz firmy, no żeby też każdy wiedział, z czym się borykamy. Niektórzy bardziej siedzą w temacie, wiedzą co się szykuje, niektórzy są zapoznawani z tym, ale to też nasza wewnętrzna misja, żeby tą świadomość zwiększać i de facto wpływać też na ludzi w domach, nie? Bo to jeżeli tutaj wprowadzą się pewne zachowania jako norma, to ktoś to przeniesie dalej i tak naprawdę działamy na środowisko bardzo szeroko, nie tylko jako firma, tylko też właśnie jako zrównoważony rozwój firmy No i to pracowników. chyba taki bardzo konkretny punkt zrównoważonego rozwoju, bo jakby gospodarowanie energią ze źródeł odnawialnych ma olbrzymi wpływ na to, o czym mówiliście, czyli jakby kierunek net zero i to się udaje osiągać.
po raz ostatni postaram się użyć tego sformułowania dzisiaj, słowo klucz albo fraza klucz, magazyny energii, bo to się pojawiło na początku w kontekście tego, jak tłumaczyliście, czym jest bateria lodowa i mówiliśmy, że nie do końca bateria, ale też magazyn, ale obok baterii lodowej w Wrocławiu stoją już też dwa magazyny, przepraszam, jeden stoi, drugi niedawno przyjechał, magazyny energii. To też są elementy, rozumiem, tego systemu. To jest element rozwoju, ale nie samego systemu Ice Battery. System Ice Battery tyczy się sprężarek pracujących na jego rzecz, tyczy się samych zbiorników magazynowych, sterowania. Magazyny energii są... Myślałem bardziej o tym szerszym jakby systemie. Znaczy, można to tak potraktować, dlatego że system magazyn energii elektrycznej magazynuje energię elektryczną, którą później my możemy w dowolny sposób zużytkować, na przykład poprzez uruchomienie agregatów i zmagazynowanie energii chłodniczej i cieplnej, wykorzystując, można powiedzieć, dźwignię, że z jednej jednostki mamy ponad 5 jednostek ciepła i chłodu. Więc oczywiście jest to system, który jak najbardziej się spina. I to jest kolejny wagonik, tylko od tej strony elektrycznej. Tu mamy od strony cieplnej i chłodniczej. Więc tak, jest to system, który pozwala nam w pełni zoptymalizować. Popatrzcie, jeżeli produkujemy 1 MW chłodu, a mamy zbędne, coś co dzisiaj 99% firm wyrzuca w powietrze, to z 1 MW chłodu mamy 1,2 MW ciepła. A równocześnie musimy kupić 1,2 MW ciepła. Czy to z MPC-u, czy to w formie gazu, czy energii elektrycznej. Przecież to jest bezsens. My rozmawiamy o tym, że trzeba oczywiście, to jest bardzo istotne, żeby każdy z nas gasił światło, jak nie potrzebuje i tak dalej. Ale popatrzcie ale na też skalę. nie takie oczywiste. Nie, jasne, ale popatrzcie na skalę przemysłową, gdzie megawaty są. I te megawaty są wyrzucane w powietrze, bo dany zakład potrzebuje chłodzić. I co? Potrzebuje chłodzić, ale to ciepło wyrzucamy. Bzdura. Z mojej perspektywy dlatego ten system powstał, bo on ma spinać ciepło, chłód i ma być dźwignią do magazynów energii elektrycznej. Absolutnie magazyn energii elektrycznej nie jest dla nas żadną konkurencją. Jest uzupełnieniem. No właśnie do tego zmierzałem. Tak. To jest kolejny wagonik, który pozwala zebrać tą energię elektryczną, na przykład z fotowoltaiki i później w dowolnym momencie wykorzystać tą dźwignię, którą my dajemy. Czyli zrobić ponad 5 jednostek energii cieplnej czy chłodniczej. Ja nie znam lepszej dźwigni, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Panowie, cały czas rozmawiamy o tym eksperymencie, o tym wynalazku, o tym, jak on był testowany i już właściwie jest wykorzystywany w Rawplagu. Natomiast rozumiem, że Ice Battery to również system, który będzie komercjalizowany za czas jakiś, tak? Zdecydowanie. No, od samego początku to, co mówiłem, kwestia modułowości, kwestia klientów nie tylko przemysłowych, jak i też innych, tak, będzie komercjalizowany. W tej chwili już przystąpiliśmy do, powiedzmy, działań marketingowych. Do tej pory troszeczkę trzymaliśmy to, powiedzmy, w fazie testów. Chcieliśmy mieć taką jednoznaczną też odpowiedź takiego klienta, jakim wy jesteście, partnera bardziej, nie klienta w tej sytuacji. Jest to kwestia... No wiem, bardzo długo czekają na zielone światło od ciebie, żebyśmy mogli Tak, dlatego, że promując jakiś system... Lepiej poczekać niż... Znaczy wiecie, jak to dzisiaj wygląda. Fajna reklama, ciach i można sprzedać wszystko. Tylko że ja troszeczkę inaczej działam od samego początku, dlatego że 16 lat pracujemy ze sobą. Ja chciałbym wiedzieć, że to na 100% działa. Chciałbym wiedzieć, co jeszcze mogę, bo dużo rzeczy mnie zaskoczyło. Takich i na minus, i na plus, ale na minus w znaczeniu, że musiałem coś dopracować bądź udoskonalić, a na plus to, że nagle się okazało, że mogę wykorzystać fotowoltaikę, mogę w tym systemie jeszcze zmagazynować ciepło. To fajnie rozwijało się przez te 2 lata, ale dzisiaj mogę powiedzieć tak, jest produkt, jest Ice Battery system i mogę już dzisiaj powiedzieć tak, mamy to i chcemy komercjalizować. Chcemy w jakimś takim bliżej określonym czasie, czy na tę chwilę jeszcze nie możemy o tym mówić, albo nie chcemy? Nie, możemy, na ten moment możemy mówić. Mamy patenty na ten cały system. Mamy to już dzisiaj przygotowane do produkcji na skalę naprawdę masową, tak możemy powiedzieć. Także... Ja będę cały czas podkreślał światową, bo tak, uważam, że bateria lodowa jakby niedużo ma chyba konkurencji nie mamy konkurencji tak naprawdę. Powiem szczerze, że jak wklepywałem po raz pierwszy to prawda hasło jest taka, że my to dzisiaj nie utknęliśmy, to jest złe słowo, ale dzisiaj szukamy partnerów, szukamy firm, które nam pomogą, bo firma Ventima jest firmą, którą ja założyłem właśnie lat 17 temu i
od początku ją spokojnie rozwijam, ale no nie mamy takich budżetów jak, nie wiem, firmy Samsung czy potężne korporacje. Dlatego dzisiaj szukamy kogoś, kto będzie chciał z nami współpracować, ale nie chcemy tego sprzedać. Na przykład Rowplug, energia oczywiście. odnawialna. Tak. Wszystko Dlatego tutaj pasuje. zdecydowanie jesteśmy otwarci, szczególnie, że tego typu partner, z którym się znam od 16 lat, jest oczywistym partnerem. Natomiast chcemy komercjalizować i no, przyszedł już po 2 latach ciężkiej pracy. Chcemy też wyjść, pokazać się i troszeczkę wspomóc tą transformację energetyczną. No tak, bo to bez przesady. Popatrzcie, dzisiaj mamy dzień, w którym było expose premiera, który powiedział, że najważniejszym pierwszym czynnikiem jest dzisiaj transformacja energetyczna w Polsce. Że pierwszym punktem jest magazynowanie energii, bo mamy dzisiaj sinusoidę w postaci produkcji energii i że dzisiaj jest to kluczowe. Więc niejako wpisujemy się dzisiaj w tą sytuację, która jest. Zresztą myśmy ją zaobserwowali parę lat temu. Zresztą chyba na tym polega bycie innowacyjnym, żeby przewidzieć trochę wcześniejsze ruchy. Analizować teraźniejszość i wybiegać lekko w przyszłość, to prawda. Tak. Mateusz, jeszcze jedno pytanie do Ciebie, bo jeżeli mówimy o komercjalizacji tutaj już jakby produktu systemu Ice Battery, czy jest też taka sytuacja możliwa, że Rowplug będzie dysponował na tyle dużymi nadwyżkami, że też na przykład w ramach spółki Rowplug Energia Odnawialna będzie mógł dostarczać tą energię innym czy partnerom, czy dostawcom, którzy też potrzebują gdzieś tam tego typu rozwiązań, na przykład przy chłodzeniu. Jest to możliwe? Jeżeli chodzi o rozwiązania, to tutaj wszystko, myślę, że kwestia jest cały czas otwarta, jeżeli chodzi właśnie o partnerstwo między Ventimą a spółką Rowplug Energia Odnawialna. Bo jeżeli chodzi o sam czynnik... Bardziej pytam o to, czy jesteśmy w stanie wytworzyć i zmagazynować tyle energii, że dla nas to będzie za dużo. Wydaje mi się, że... To jest na tyle scentralizowana i zlokalizowana produkcja tego chłodu, że on jest raczej do wykorzystania przy danym zakładzie. Transferowanie go gdzieś zamiejscowo jest raczej tutaj poza możliwością. Przynajmniej ja Czy istnieją takie możliwości, że te moduły możemy transportować? Tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na to w kontekście, powiedzmy, bezpieczeństwa danego zakładu, że ma dzisiaj zapotrzebowanie większe, ale jest ono nie stałe, tylko związane z jakąś awarią czy czym, to oczywiście jesteśmy w stanie, ponieważ wystarczyłoby... Taki moduł ma 2 metry szerokości i 2 metry wysokości, jest to walec i tak naprawdę ponad 300 kW możemy w nim zmagazynować chłodu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na czepę tira zapakować 5 takich modułów i zawieźć ponad 1,3 mega chłodu, mówię megawattogodziny. Więc jest taka możliwość, zdecydowanie jest taka możliwość, tym bardziej, że taki moduł testowaliśmy tutaj u Was i bez dodatkowej energii on jest tak zaizolowany i to jest taki termos, że ponad miesiąc jest w stanie zamarznięcia. I tutaj absolutnie nie boimy się kwestii transportu. Zresztą ten układ jest tutaj u Was, był traktowany jako cykl dobowy. My chcieliśmy, żeby to było ładowane 10-12 godzin i następnie 10-12 godzin rozładowywania. Jest to bardzo też ważne, kluczowe wręcz słowo, to jest magazyn dobowy. Oczywiście my możemy go dłużej rozładowywać, ale tu przy takiej produkcji założenie było dobowe. No i tak też jest zaprojektowany system, jeżeli chodzi o wielkość jego, że nadwyżek co do zasady nie planujemy, no tak jak Michał mówił, potencjalnie jest to takie rozwiązanie, które można stosować, jednak no, to bardziej w formie awaryjnej jakiejś. Tak, macie jakichś eventów. Tutaj tak naprawdę dużo rzeczy jeszcze może wyjść nam po drodze, bo my się uczymy tego systemu, ale jeżeli jakiś event potrzebuje energii chłodniczej, to nie musi przywozić agregatu prądotwórczego, agregatu chłodzącego, tylko może przywieźć moduł i użyć chłodu z tego modułu, więc myślę, że tak naprawdę wiele możliwości. Zresztą była konferencja wspólna organizowana i jedna z osób uczestniczących tej konferencji powiedziała, że widzi możliwość użycia tego systemu przy samochodach spożywczych, takich mroźniach, w których potrzebuje chłód. Że właśnie jest to coś, co bardzo mu się podoba, ponieważ sprężarka w takim samochodzie dostawczym działa tylko wtedy, kiedy ten samochód jedzie. A jak mamy zakorkowane miasta, typu Wrocław, możemy używać tego, sprężarka stoi, a my mamy chłód dostępny. Więc możliwości jest zapewne dużo. To panowie, ja czekam, aż nagramy taki odcinek rollercoastera, w którym wszystko będzie zasilane z alternatywnych źródeł energii.
I z pytaniem, dlaczego się udało. I z pytaniem, dlaczego się udało, więc umawiamy się na kolejne spotkanie, kiedy to już będzie możliwe. Bardzo Wam dziękuję. Wiem, że tak naprawdę z Waszego punktu widzenia pewnie tylko liznęliśmy ten temat, ale mam nadzieję, że też trochę osób zrozumie, na czym to polega. Gośćmi dzisiaj Rollercoastera byli Michał Wojsa z firmy Ventima i Mateusz Liciecki, nasz człowiek z Wydziału Tworzyw. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Rollercoastera. Ja Za tylko czasem. jeszcze spinająco chciałbym podziękować też za współpracę firmie Rollplug, za to, że dała możliwość przetestowania tego typu systemu, ponieważ jest to bardzo trudne. Od projektu do wdrożenia jest najcięższa droga, a tutaj pozwolono mi zrealizować marzenie, jakim było stworzenie czegoś innowacyjnego na dużą skalę. I za to chciałem podziękować, bo to dla mnie jest dosyć istotne i wiem, że kluczowe. My tu lubimy innowacje nie tylko na papierze, więc mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Na pewno ich będzie jeszcze więcej. Dzięki za uwagę. Dzięki. Dzięki.